Skąd wziął się pomysł na cybergolfa? Co to za fura po agrotoningu? Czy to jakaś nowa Dacia? Czy pod remizą na wiejskiej imprezie idzie wyrwać na światełka jakieś lożki? To są pewnie pytania, które możecie sobie teraz zadawać. To, co widzicie na ekranie, to prawie skończony projekcik, gdzie większość chłamu została już zamontowana na furce. Na moment montowania tego filmu zostało jeszcze sporo do zrobienia, m.in. blacharka, nagłośnienie oraz nieszczęsny gaźnik. Aby było składnie, zacznijmy od początku tej przygody. Pewnego pięknego dnia dzwoni do mnie kumpel i mówi, że ma golfa na sprzedaż. Ja pytam jakiego? On mówi 2. Ja pytam jaki? On mówi 89 rocznik, 1.3 gaźnik. Po dziadku i od 3 lat stoi jako ozdoba podwórkowa. Oczy mi się zaświeciły, a trzewia zagrały tango. Ostatnie pytanie bonusowe, czy 3-drzwiowy? On mówi tak, mówię biorę. I tak stałem się posiadaczem pięknego Wrosta. Początkowo nie było łatwo, jako że furka nie odpalała od 3 lat, wymagała ona bardzo delikatnego podejścia do procedury odpalania rakiety. Daj mu na zimnym. W tym celu użyliśmy specjalnie spreparowanego paliwa rakietowego sprzedawanego na stacjach pod nazwą Plug. I oto efekt. No i się udało. Mogłem wracać na kołach. I co? Jedziemy golfikiem. Udało się go odpalić, teraz czas go wymyć. To jest pierwsze mycie tego samochodu od 3 lat. On tu stał wrośnięty. Był wrostem strasznym. Wymyjemy go, zobaczymy jak będzie wyglądał. Generalnie teraz jest cała maska w takim czymś zarośnięta, ale progi są w porządku. No nic, będziemy go robić. Będzie z tego mały projekcik. Mega fajna fura. Golf wymyty. Jest minimalnie pognity w kilku punktach, ale bez dramatu. Ręki do samochodu przez podłogę nie wsadzę, a i za progi się podnosi. Wnętrze jak nówka, wymaga minimalnego przeczyszczenia, ale to pierdoła. Jedyne co, to fotel kierowcy jest nie z kompletu i się nie składa, ale to można jeszcze podrobić. No i proszę bardzo, dobra, idziemy do domku. Powiem szczerze, że ja naprawdę kocham tego golfa, w sensie nigdy nie byłem jakoś fanem grupy wagów. I tak jakoś, no nie wiem, nie było to jakieś takie moje zainteresowanie, jakoś nigdy nie przepadałem za Volkswagenami, za Audi. Jakoś nie za bardzo, ale kurde, od tego golfa zakochałem się totalnie. Jest po prostu przepiękny, naprawdę fajnie się prowadzi, jest taki dziki. Pora na planowanie. Co by wrzucić do golfika? I co ma z niego być? Coś mi on przypomina. A, już wiem. Pierwszy wóz V Nomadów w grze Cyberpunk 2077. Tak jest. To musi być coś cyber. Dużo światełek, napchać tu tyle elektroniki, ile się da. Oprócz tego troszkę go wkultowić. Co potrzebujemy? Golf. To już jest. Obniżone zawieszenie. Dystanse do spasu stalusów z budą. Ambient light w środku musi być. Neony. Koniecznie. Radio 2 DIN. Trzeba też wymienić hamulce. Rolowanie nadkoli, żeby był dobry spas. Wymienić światła i zająć się blacharką. Czas więc działać. Pierwsze zadanie: ustawić golfa na podjeździe tak, aby można było przy nim pracować i żeby nie zostawiał innych samochodów. Golf przestawiony. Zaczynamy od naprawy hamulców. Myślę, że to podstawowa sprawa, tak aby poruszać się tym po polu i wioskach.
Początkowo na papierze wszystko wydawało się perfekcyjnie. Ściągnąć koło, odkręcić zacisk, ściągnąć tarczę, wymienić na nowe, założyć koło i gotowe. Tak, na papierze wszystko wyglądało cudownie. Odkręcić śrubkę i jest. Rzeczywistość gruzownika okazała się leżeć daleko od papierowej teorii. Wszyscy z jakiegoś powodu pomijają fakt szalejącej rudej i starego metalu, który pęka przy groźnym spojrzeniu. Aby ściągnąć zacisk hamulcowy, wystarczy odkręcić dwie śruby znajdujące się od wewnętrznej strony. Często gęsto są to imbuzy, nie ukrywam, jeden poddał się bez zarzutów, drugi natomiast nie chciał poddać się bez walki. Nie chciał groźbą, to spróbowałem prośbą. Proszę odkręć się. Nie zadziałało. Jak imbus rozwiercił główkę, przyszła pora na nabicie o rozmiar większej gwiazdki. To już musi zadziałać. Stary trik Ajary. I taki bubel. No nic. To trzeba wziąć płaski, potężny śrubokręt, naciąć gumówką pasek, tak aby się zmieścił i jakoś to pójdzie. Biednemu to zawsze chów w dół, ten klub sportowy, i piasek w oczy. No nic, przechodzimy do planu awaryjnego. Jak nie zadziała imbus, gwiazdka i płaski, nic nie oprze się sile siekiery i starego klucza. Tak, używam siekiery jako śrubokręta, a o co chodzi? To niestety nie rozwiązało mojego zapieczono-gwintowego problemu. Przyszedł więc czas na Ultimate Turbo Giga Chat solucję. Używanie klucza jako śrubokręta płaskiego, dobijając go siekierą. I tak wygląda efekt końcowy. Cieszę się jedynie, że nie musiałem jej ucinać, a potem gwintować. Zabawy byłoby więcej. Dobra. Zakładam klocki motyla noga. Kolejne schody. Okazało się, że kupiłem zbyt szerokie klocki i po ściśnięciu zacisku i otwarciu zbiorniczka wyrównującego nie da się go z powrotem założyć. Dobra. Stare wchodzą perfekcyjnie, więc na chwilę obecną zostaną. Dalej mają dużo mięsa, więc whatever. Przez irytację walki ze śrubą zabrałem się za wyciąganie amorów, aby wymienić w nich sprężyny na obniżające. Kupiłem te techniksy minus 4 cm, powinno dobrze spasować z felgą 13 cali. Dobra, przechodzę na tył, bo widzę już, że z przednimi amorkami będzie problem. Z tyłu takowego nie ma. Odkręcam plastik z bagażnika maskujący śrubę trzymającą amorek przy budzie, potem amorek wraz ze sprężyną wychodzą bez problemu. Używam ściągaczy do sprężyn, aby móc odkręcić kopułkę, to również udaje się zrobić bez zbędnych ruchów. No i fuck. Kolejny schodek. Nakładka się zapiekła. Świat ewidentnie próbuje mi powiedzieć, aby na dziś już dać sobie spokój. Tak więc to robię i zostawiam to w cholerę na kolejny dzień. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, jak Mike Szynszyla. Zapraszam do subskrybowania kanału, pozostawienia komentarza oraz łapki w górę. Nowe odcinki ze składania Cybergolfa 2024 co tydzień w niedzielę. Na razie.